Cześć, witajcie w drugiej części z relacji z budowy modelu Hurricana. Część pierwszą filmu zakończyłem na przyklejeniu części centropłata do kadłuba i oklejeniu jej oklejkami łączącymi kadłub, skrzydło, centralną część skrzydła. I na tym zakończyła się moja pierwsza relacja z budowy. Natomiast w tym drugim odcinku już zaczynamy budowę skrzydła. Zaczynam od wycięcia elementów poszycia skrzydła. Wycinam po części większej, aby można było później na spokojnie wyciąć. I tu proste linie tnę przy użyciu metalowego liniału, natomiast pozostałe już odręcznie przycinam skalpelem. Nity na skrzydłach natomiast zaznaczyłem delikatnie, wciskając igłą lekarską w oznaczonych miejscach, tam gdzie jest oznaczony nit, i właśnie tak to wychodzi. Linię podziału blach natomiast zaznaczałem trasując to. Można to robić igłą, ja robiłem tutaj najmniejszą kulką, jaką posiadam. Tak się przedstawia skrzydło po zaznaczonych, potrasowanych liniach podziału blach, po zaznaczonych nitach właśnie tutaj nakutych. Tu widać wycięcie na reflektor. Oczywiście wyciąłem też lotki. Lotki będą jako osobny element wklejane. Tu, gdzie widać te większe główki nitów, to wyciskałem od lewej strony. Rysunek numer 13 przedstawia elementy konstrukcji skrzydła, użebrowania skrzydła. Ja z gotowych ciętych laserowo elementów skleiłem te elementy, następnie wkleiłem piankę, aby nie zapadało się poszycie skrzydła. Tu widzimy już przyklejone końcówki skrzydeł. Przystępuję teraz do formowania poszycia skrzydła. Zwilżam wodą po prostu miejsca, w którym jest duże zagięcie. W tym miejscu będzie duże zagięcie tego elementu. Następnie zaginam już do pożądanego kształtu, spinam klamerkami. Tu na tej krawędzi właśnie dużego zagięcia nie ma żadnych załamań, nic, i pozostawiam do wyschnięcia. Po wyschnięciu mam gotowe elementy do wklejenia, do oklejenia skrzydła. Tu widać reflektory. Ja wykonałem troszeczkę je swoją metodą. Z aluminiowej, delikatnej blaszki wyobliłem lustro reflektoru. I tu mała kuleczka, która imituje żarówkę. Tu widać wklejoną folię jako szkiełko. Od środka oczywiście to zostało wklejone. Podretuszowane elementy białe, aby nie było widać. I tu się przedstawia wklejony ten reflektor w skrzydło, a to oryginał.
Tu już widzimy oklejoną prawą część skrzydła, wklejone stateczniki poziome. Tu przycinam właśnie elementy, które są oklejką taką łączącą skrzydło, centropłat. Robię to delikatnie skalpelem po linii. No i pasek bardzo delikatny, wąski, także trzeba to robić ostrożnie. Na przykładzie tego paseczka pokazuję, jak właśnie zakończyć ostre krawędzie. Po prostu kulką odpowiednich rozmiarów przyciskam po krawędzi. Robię to po to, aby ta krawędź nie była tak ostra, ona się delikatnie zagina, jest taka troszeczkę zaoblona, nie ma po prostu takiego ostrego ucięcia później na elemencie, który przyklejamy na element. Oczywiście w rzeczywistości to mogło tak wyglądać, że blaka była jakby prosto cięta, ale tu w skali troszeczkę to inaczej wygląda. No i tu na tym zbliżeniu może to być widać właśnie, o tu bardziej to widać właśnie, jak ta krawędź jest troszeczkę zaoblona, tak jest. Tu jest pokazany ten nit, ja to zaznaczam sobie po lewej stronie kropką, później kulką odpowiedniej średnicy wciskam i mam przetłoczenie na prawej stronie wygniecione, jeżeli to jest większej średnicy nit. Rysunek numer 9, elementy numer 24, czyli kolektory wydechowe. Tu właśnie już są posklejane, podretuszowane, przyklejam w odpowiednio oznaczonych miejscach. Tu już widać oklejone skrzydła, wklejone lotki. Właśnie te paseczki, które wcześniej wycinałem, też oklejone są, łączenie skrzydło, centropłat, wklejone kolektory. No i tak się prezentuje już po sklejeniu cały płat. Czas zająć się podwoziem. Rysunek 24 przedstawia elementy składowe tego podwozia. Ja tu użyłem troszeczkę innego sposobu. Z drutu 1,5 kwadrat w igelicie robię swoją metodą podwozie. Wytrasowałem miejsca, w których mają być takie owinięte elementy i tu z paseczków kartonu, a właściwie papieru z paragonu, jest bardzo miękki, delikatny papier, smaruję klejem i delikatnie owijam do pożądanego rozmiaru średnicy. Uznałem w ten sposób, że papier z wycinanki jest zbyt gruby, twardy, żeby go tutaj zwijać tak dokładnie, ładnie, żeby mi się to udało i po prostu w ten sposób robię golenie podwozia. I podobnie postępuję z tym drugim paseczkiem, smaruję go klejem delikatnie, on się zwilża, fajnie się układa później. I tak się przedstawia ten element, pozostaje podkład, pomalować i mamy gotowy element, gotową goleń. Koła wykonane tradycyjną metodą, krążki, tektury sklejone, obrobione i pomalowane. I tak się przedstawiają tu już gotowe koła sklejone z goleniami. Przed wklejeniem kół należało też zmontować chłodnicę podkadłubową i wkleić ją w odpowiednie miejsce. I tak ona się przedstawia. Tu już koła są wklejone, plus dojdą jeszcze właśnie osłony boczne na koła. To są te elementy. No i należało jeszcze też wkleić i dorobić siłowniki, które podobną metodą robiłem jak
golenie, drucik owijany właśnie też papierem z paragonu. Jest to najlepsza metoda na tak delikatne elementy, jakimi są jakieś rurki, cięgna i tak dalej. I tak to się przedstawia. Rysunek numer 19, kółko ogonowe, tu jest oryginału, tu jest już moje wklejone w model, kilka elementów ze sobą sklejonych i tak to się przedstawia. Zostaje owiewka kabiny, tu właśnie są już te elementy wycięte. Ja owiewkę kabiny miałem gotową, typu folia wytłaczana i należało ją tylko dobrze okleić. Tu już widzimy spasowanie, oklejenie jakby wewnątrz, jak i na zewnątrz elementami. Tu już jest wklejona, plus uchwyty wklejone. No i tak się przedstawia lusterko, antena zewnętrzna wklejona, lusterko wsteczne pilota. Jest to folia aluminiowa imitująca lustro, plus element, który był w wycinance jako element lusterka wstecznego. I tak to on się prezentuje. Pozostają śmigła oraz kołpak. I tu wycinam łopatki. Są to 3, które należy wyciąć, uformować, oraz kołpak. W łopatki wkleiłem odpowiednie tekturki, delikatnie ścięte, ukształtowane na profil. Końcówka tej łopaty powinna być okrągła, tu gdzie jest biały ślad, i tu owijamy tym paseczkiem. Tu ma kształt okrągły, natomiast tu już mam taką jedną łopatkę skończoną, zrobioną na gotowo. Końcówka jest zupełnie cienka, natomiast krawędź powinna mieć delikatnie okrągły, zaokrąglony, coś na podobę profilu skrzydła, gdyż łopata ma podobny kształt. Jeszcze zwichrzenie, tak zwany skok śmigła, musimy tutaj odpowiednio ukształtować, a ta część będzie na końcu walcem. Jest to piasta zmiany skoku śmigła. I tu odpowiednio smaruję klejem też wikolowym, aby zmiękczył się kartonik i daje się to odpowiednio formować. Sklejam teraz ze sobą te dwie połówki. Ten ogonek, który wystaje, będzie owinięty na końcu. Należy to wszystko dokładnie spasować, uformować, wyrównać, zrobić kształt, nadać kształt łopacie. I tu dokładnie formuję. Najlepiej to robić właśnie taką końcówką zakończoną kulką. Jest nadajona tutaj obłe kształty, fajnie się to obrabia. Należy wszystko to dokładnie obrobić. Jeżeli dobrze tu się postaramy, nie będzie nawet śladu po łączeniach. Jeżeli coś, jakiś klej troszeczkę wypływa, należy to usunąć, zeskrobać. Poświęcić temu troszeczkę więcej czasu, a wyjdzie to dość dokładnie. Smaruję też ten paseczek, ten element końcowy śmigła. Należy to uformować w kształcie walca. Jest to piasta śmigła. Element, który był w oryginale elementem skoku zmiany śmigła.
W modelu śmigło będzie obrotowe, więc dobrze uformowana łopatka o odpowiednim skoku, jeżeli dmuchniemy, powinna się obracać i zapewniam, że tak będzie się działo. Elementy kołpaka, w krążkach otworki do osi i tu musiałem jeszcze wzmocnić te elementy takimi wklejkami, ponieważ ta część środkowa, ten walec był tak wklejany na styk. Ja tutaj dodałem takie pewne wklejki, które wzmacniają to i tak już się prezentuje tutaj śmigło, kołpak w modelu wklejone, obraca się. I tak jak mówiłem, jeżeli łopatki mają odpowiedni kąt, jeżeli dmuchniemy, śmigło się powinno obracać. Światełko w sterze kierunku, ja tą część gdzieś tam zgubiłem, musiałem tutaj dorobić we własnym zakresie i tak się prezentuje. Tu mamy zdjęcia oryginału. I w zależności od zdjęcia kolory są różne. To na przykład zdjęcie ma troszeczkę barwy inne, aczkolwiek może to zależy też od słońca. Model w moim wykonaniu i z tej wycinanki akurat ma te barwy troszeczkę ciemniejsze. Bardziej rude, w niektórych miejscach nawet te części, które ze sobą jak gdyby, o tu na przykład to widać, ten paseczek oklejki jest troszeczkę innego koloru. Generalnie model dobrze spasowany, części bardzo dobrze do siebie pasowały, aczkolwiek niektóre elementy właśnie mają tutaj troszeczkę kolory, różnią się od siebie. Jak mamy te elementy na arkuszach, tego w zasadzie nie widać, natomiast później, gdy je sklejamy do siebie, to właściwie wychodzą te barwy, że one nie są zupełnie te same jak część, która jest obok, a powinna przechodzić w tą samą barwę. Widać to na przykład tu na tej wklejce, która łączy skrzydło kadłub. Jest zupełnie innej barwy, bardziej brązowa, jaśniejsza od skrzydła. Być może, że może tak w rzeczywistości mogło być, że elementy z jednego samolotu mogły być wymieniane do innego, barwy się różniły. Ja to tak przyjmuję z pewnym uśmiechem. Może to model odwzorowywać oryginał. Zdjęcia może nie są najlepszej jakości, robię to w sztucznym oświetleniu, nie mam tutaj jakiegoś studia z oświetleniem fotograficznym, robię to aparatem komórkowym, no i tak to się przedstawia. Model na dzień dzisiejszy zakończony, ja jestem zadowolony, model został pokryty lakierem bezbarwnym, matowym. To oryginał, a w kolejce czeka MK2 w czarnym malowaniu. Myślę, że tutaj barwy będą równe. Jest to samo wydawnictwo kartonowe Hobby, ale to przyszłość. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do widzenia, do usłyszenia na kanale.